Dzień dobry, witam wszystkich Nie. Jakby nie było, w tym odcinku będziecie mieli 2 dania. Dobrze. Magia. Magia sera. Ściągamy i oto jest, proszę bardzo. Wiadomo, wygląda jak papka. Przykrywamy. Przykrywamy, świetnie. Zapomniałem wymienić tą pokrywkę. Przykrywamy i tak będę stał. Co za typ. Specjalny krabowy kociołek Michaela. Siadamy sobie przed telewizorem, zawijamy się w kot, bierzemy miskę takiego żarcia, oglądamy swój ulubiony film czy serial i po prostu się zajadamy tym. Naprawdę, naprawdę dobre danie. Płatki chili. Ekstra akcja. Ekstra akcja. Dodają właśnie takiej mocy, takiego troszeczkę... Witajcie moi drodzy. Coraz ładniejsza pogoda za pasem, więc coraz częściej będą robione jakieś grille, jakieś spotkania z przyjaciółmi. Więc będzie okazja, żeby zjeść sobie jakąś ciepłą kiełbachę, jakieś mięso grillowane albo coś innego, na przykład wegetariańskiego. A czym lepiej to przegryźć, jak nie czymś słodkim. Oto trzeci i ostatni odcinek Gotuj z Tell Me Why, a w nim zrobimy sobie ciasto. Ciasto dosyć szybkie w przygotowaniu, idealne właśnie na takiego grilla. Zapraszam. Powiem od razu, że już raz próbowałem je zrobić według lekko zmienionego przepisu, który jest dostępny na oficjalnym Twitterze producentów gry. I to ciasto nie wyszło najlepiej, dlatego nagrywam to po raz drugi. Tym razem sięgniemy sobie bezpośrednio do gry, bez żadnych skrótów, bez tego typu rzeczy. I zrobimy tak, jak to powinno być. Dobra, bez zbędnego przedłużania, jedziemy. Ciasto, które będziemy sobie przygotowywać, nazywa się po angielsku Dump in Cake albo Dump Cake. Dump in Cake albo Dump Cake nie ma swojego polskiego odpowiednika w nazewnictwie. Jeżeli macie w takim razie jakieś propozycje, jak to w miarę elegancko nazwać po polsku, piszcie śmiało w komentarzach. Ja się będę trzymał angielskiego, amerykańskiego nazewnictwa i robimy w takim razie Dump in Cake. Rzućmy sobie jeszcze szybko okiem, gdzie możemy znaleźć przepis na to ciasto w grze. Przepis na ciasto pochodzi od Tessy, współwłaścicielki lokalnego sklepu, w którym pracuje Alison. Tessa ma także swoją kawiarnię i sama robi ciasta i przekąski. Była ona również najlepszą przyjaciółką tragicznie zmarłej matki protagonistów, stąd też mają oni przepis na to ciasto, chociaż oryginalna receptura została zmodyfikowana, by dopasować ją do kulinarnych gustów naszych goblinów. Można na niego trafić, gdy w rozdziale 2, zaraz po świetnym wstępie, naszym zadaniem jest podjęcie decyzji, które rzeczy z domu nadają się do sprzedania, które zostają, a które wyrzucamy na śmietnik. Będąc w kuchni, przechodzimy na prawo i koło kuchenki leży zeszyt, a w nim szukany przez nas przepis. A my idziemy sobie teraz zobaczyć, jakich będziemy potrzebowali składników, żeby to ciasto zrobić. I będziemy potrzebowali tak. Puszki kruszonego ananasa. Ja kruszonego ananasa nie znalazłem. Znalazłem ananasa takiego w kawałkach. W poprzednim filmiku próbowałem to zrobić w ten sposób, że zmieliłem je blenderem. Nie wyszło to najlepiej, więc teraz podziubię to widelcem. Puszka wiśni w syropie. Taki jest dosyć rzadki ten syrop, muszę przyznać. Taka zalewa bardziej.
Teraz na ciastowy miks potrzebujemy 2 szklanek mąki, szklankę brązowego cukru. Ja mam akurat ciemnobrązowy, proszę bardzo, dosyć taki zbity, łyżeczkę soli, łyżeczkę proszku do pieczenia, 3/4 szklanki margaryny, do tego też sobie zaraz przejdziemy, oraz ja tu dałem 50 gram takich czekoladowych bobków, zwanych również chocolate chips, no ale no nie oszukujmy się, to wygląda jak mała emoji kupa. Ewentualnie możecie sobie wziąć również na przykład mleczną czekoladę i pokruszyć ją na takie drobne kawałeczki. I mamy. To jest nasz zestaw do robienia tego prostego, mogłoby się wydawać, ciasta. Ok, skoro to ma być 3/4 szklanki margaryny, zaczniemy od tego, że tą margarynę rozpuścimy sobie w garnku, a później zostawimy do przestygnięcia. Wrzucimy sobie naszą margarynę. Nie trzeba tego wcale zagotowywać. Wystarczy, że to się nam rozpuści. O, proszę bardzo. Odstawimy sobie na bok. Gdzie? Nie w tą stronę. Margarynę zostawiamy do przestygnięcia, aż będzie zimna. A w międzyczasie podziebiemy sobie widelcem tego naszego ananasa, żeby był kruszony. Oraz przesiejemy przez sitko mąkę. Ja tego naszego ananasa przerzucę tutaj do innej miski. Spróbujmy w niej podziałać tym widelcem. O, już widzę, jak to będzie szło. O kurde, 5 godzin później. Nie, no bez sensu. Bez sensu, ja tu będę stał 4 godziny, próbując go podziubać w ten sposób. Wracamy jednak do opcji maszynka. Bierzemy maszynerię. Będziemy sobie maszynerią tutaj kręcić, bo to nie ma czasu. Myślę, że już. Wygląda na kruszony. Dobra, no to będzie. 3 sekundy z maszyną, 4 godziny widelcem. No to chyba wiadomo, jaka jest kalkulacja. Bierzemy naszą mąkę i będziemy sobie przesiewać. Mąka przesiana. Cyk, cyk, cyk. Dorzucimy teraz cukier, proszek do pieczenia oraz sól. Tak, sól chciałem nacisnąć palcem. I wszystko wymieszamy.
Ja już to przerabiałem ostatnio. Ten brązowy cukier, przez to, że jest taki, można powiedzieć, no taki, no jest mokry, to on będzie nam się tutaj troszeczkę kawalił i będzie to trzeba podziubać ręką. Klasyk. I to by było na tyle. To jest nasze ciasto. Unflippin' believable. Jak mokry piasek taki. To oczywiście od tego cukru są takie grudy, więc ja przystąpię do dzielenia ich ręcznie. Nikomu nie jest to potrzebne, taka gruda w cieście, cukrowa gruda. Dobra. Myślę, że wystarczy. Nasz miks jest zrobiony. Teoretycznie, według tego przepisu, który jest w grze, również to masło powinno wejść, w zasadzie margaryna powinno wejść w skład tego ciastomiksu. Ja ją jednak dam na sam koniec. Zaraz zobaczycie. Poczekamy, aż ona przestygnie i zaraz zobaczycie, o co mi chodzi. Dobrze, moi drodzy. Margaryna wystygła. Mamy tutaj wszystkie składniki, których potrzebujemy do zrobienia ciasta. Zaczniemy w takim razie od rozgrzania sobie piekarnika. Włączamy piekarnik i ustawiamy na jakieś, nie na jakieś, tylko na 180 stopni. U mnie to będzie tyle, mniej więcej. Jak już mówiłem w pierwszym odcinku, no nie mam tych cyferek, ale wiem, jak to będzie wyglądać. Piekarnik nam się grzeje. Oczywiście wyczyściłem go przed nagraniem tego odcinka. Piekarnik się nagrzewa, a my w tym czasie nałożymy sobie wszystko na blaszkę. Bierzemy sobie taką dość głęboką blaszkę. Ja jej niczym nie wykładam, niczym nie smaruję. Nie wiem, czy powinienem, nie chce mi się. Robimy. Mieszamy naszego ananasa. No crush jest. Razem z wiśniami. To wszystko razem z tym syropem. Ja podejrzewam, że ten syrop powinien być bardziej gęsty. Ale nie znalazłem takich. Będzie więc coś takiego. Mieszamy sobie tą naszą paćkę, która jak zwykle nie wygląda najlepiej. I teraz bierzemy nasz ciastomix i kładziemy na wierzch. Przez to, że jest to takie płynne, istnieje spore prawdopodobieństwo, że dużo tego nam się wsiąknie. A chyba nie powinno w ten sposób być. No ale trudno. Staramy się to dokładnie przykryć. Bierzemy teraz nasze czekoladowe bobki lub kawałki zwykłej czekolady. Rozsiewamy je tutaj, ile wlezie. W oryginalnym przepisie są to pokruszone orzechy, ale wychodzi na to, że ani Alison, ani Tyler orzechów nie lubią, więc zmienili to sobie na właśnie takie czekoladowe kawałki.
I teraz bierzemy naszą zimną już margarynę. Oj, tu mi skapło. I staramy się tak mniej więcej równomiernie ją porozlewać tutaj. Szczerze powiedziawszy, to nawet nie odmierzyłem tego 3/4 kubka, więc pewnie dałem ciała. Po prostu zapomniałem. Zapomniałem wymierzyć te 3/4 kubka. Nieważne. Dałem tyle, ile dałem. To jest nasza bestia ciastowa, która czeka teraz, aż się piekarnik nagrzeje. Piekarnik już się nagrzał. Wstawiamy w takim razie ciasto. Ok, ciasto wstawione. I teraz ono musi siedzieć w piekarniku tak 35-40 minut, albo do momentu, aż będzie złocisto-brązowe. Włączyłem sobie już stoper i czekamy, a ja w tym czasie idę sobie pograć w Mario. Dobra, spróbujmy teraz pograć trudniejszy puchar. Ale to troszkę oszustwo jest. Są tu skuteczni. Pierwszy jest! W ostatniej chwili. Ciasto gotowe. Wyciągamy. Fartucha się dorobiłem. Nie dorobiłem się jeszcze rękawiczek. I o. Oto proszę bardzo, nasza bestia. Mamy nasze ciasto. Ładnie zbrązowiało, chociaż tutaj, o, gdzie nie doszło masło i tu w niektórych miejscach, no to widać, że jest takie niedorobione. No i o, ciasto gotowe. Poczekamy teraz, aż przestygnie, chociaż nie do końca, bo w przepisie jest, żeby podawać ciepłe. Zjemy i powiem Wam, co o nim sądzę. Do zobaczenia za chwilę. Ciasto zjedzone. No i cóż, szału nie ma. Nie jest to coś, co chciałbym wpisać na stałe do mojej książki przepisów. Z różnych względów. Wyszło tym razem naprawdę lepiej niż za tym pierwszym, gdzie popierdzieliłem kompletnie proporcje, jeżeli chodzi o ten ciastomix. I w związku z tym było o wiele za słodkie. Tym razem okazało się momentami słone. Chyba źle tą sól, która była w tym ciastomiksie całym, wymieszałem. Trzeba by było to dobrze przemieszać, żeby to się rozeszło równomiernie. Tutaj było czuć momentami takie słone, chociaż przyznaję, że no było lepsze niż za pierwszym razem. Ale mówię,
ten cały wierzch wyszedł bardzo średnio. Jeżeli będziecie chcieli robić to ciasto, to zwróćcie uwagę, żeby to masło z wierzchu rozeszło się dobrze po całej powierzchni. Żeby pokryło całą powierzchnię ciasta, inaczej będziecie mieli takie placki niedopieczonej mąki po prostu. Jeżeli chodzi o sam miks ananasa z wiśniami, no było ok. Było ok, ale też bez szału. Mówię, to nie jest ciasto, które chciałbym robić. Wydaje mi się, że ze wszystkich 3 przepisów akurat ciasto jest najsłabszym przepisem. Dajcie znać w komentarzach, czy będziecie próbowali zrobić to ciasto, czy może już próbowaliście, jak wam wyszło, jak wam smakowało. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie tych wszystkich odcinków, mam nadzieję, z gotowania z Tell Me Why. Jeżeli macie jakieś propozycje, albo jeżeli są jakieś dania z gier, które chcielibyście jeszcze zobaczyć, to również napiszcie mi w komentarzach. Ja sobie grę sprawdzę, jeżeli będę mógł, i spróbuję zrobić to danie. Byle nie były to tylko jakieś wydumane rzeczy z Wiedźmina typu mucha na dziko, czy jakieś falloutowe iguany na patyku. Indianie przyszli na iguany. To czemu nie? Normalne jedzenie, które można wykonać w domu. A już się z wami żegnam. Dajcie łapkę w górę albo łapkę w dół, jeżeli wam się nie podobało. Może nawet zasubskrybujcie mój kanał i mam nadzieję, że do zobaczenia niedługo. Trzymajcie się. Cześć, cześć.